Dzisiaj na zawodach okręgowych. Jesteśmy na zbiorniku Papierok. Nagrywałem tutaj film z Siwym rok temu. Także jak ktoś nie widział, to zapraszam do oglądania. Tam dużo pokazałem jakby o łowieniu tutaj na tym zbiorniku. Natomiast jest to tak fajna woda. Bardzo ją lubię, bo jest trudna. Tutaj raczej się dłubie ryby niż łowi. Że postanowiłem, że po prostu nagramy tutaj nawet takie zawody okręgowe, mniej powiedzmy medialne, mniej ciekawe dla widzów, podejrzewam, ale naprawdę łowienie jest tutaj ciekawe i bardzo wymagające, więc postaramy się też i takie zawody zrelacjonować. Dzisiaj nastawiamy się oczywiście na leszcze, bo tutaj na tej wodzie dominują przede wszystkim leszcze i co ciekawe, jest tutaj naprawdę dużo tych leszczy, natomiast kompletnie nie żerują, szczególnie kiedy jest taka pogoda. To jest bardzo płytki zbiornik, głębokość tutaj około metra, miejscami nawet nie. Dosłownie na 10 metrze jest wody do kostek, tak bym to określił, ale nawet kiedy są tu zawody spławikowe, to nawet na takiej głębokości łowi się tu bardzo fajnie ryby. Więc jeżeli są dobre warunki do tego, to te ryby podchodzą i żerują nawet na tak niewielkiej głębokości. No, dzisiaj mamy pogodę bardzo słoneczną, więc bardzo mało wiatru i cały czas mamy takie wahania pogodowe. Raz mamy troszkę chłodniej, raz mamy troszkę cieplej, raz pada zimny deszcz i to wszystko ma bardzo duży wpływ na ryby, szczególnie właśnie na wodzie, która jest płytka. Ten zbiornik jest bardzo podatny na takie wahania pogodowe. No i dzisiaj na pewno będzie bardzo słabo, więc łowienie będzie bardzo ciekawe, bo będzie trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby złowić przynajmniej 10 leszczy, które moim zdaniem dzisiaj tutaj zagwarantują zwycięstwo w sektorze. Dosłownie 10 ryb. Sobie tutaj już tak pogruntowałem, chociaż za dużo gruntowania tutaj nie ma, bo jest płasko i płytko, więc tak naprawdę tylko sobie sprawdziłem, czy na dnie czegoś nie ma, ale odmierzyłem sobie 48 metr. Dosyć daleki dystans, natomiast myślę, że tak tutaj trzeba, bo te ryby będą wycofane, będą chimeryczne i nie będą chciały żerować, dlatego odsunąłem się możliwie jak najdalej. Wiatr mamy sprzyjający do rzutów, bo wieje mi w plecy, więc myślę, że to będzie bardzo fajne. Dwie wędki, dzisiaj bardzo skromnie z wędkami, tylko dwie wędki rozłożyłem 3,60, na jednej mam szczytówkę 0,75 uncji, zwykłą szczytówkę, natomiast na drugiej wędce mam szczytówkę od Tomka, drewniaka. To jest właśnie szczytówka na takie warunki, kiedy ryby nie biorą. To jest szczytówka Sensitive i to świetnie działa, kiedy brania są bardzo chimeryczne i kiedy warunki na to pozwalają, a dzisiaj pozwalają, bo nie ma w ogóle wiatru, więc nie będzie jej mocno uginać. Zarybili karpiami, więc wolę być przygotowany już od początku. Ja lubię robić takiej całkowitej papki, wolę, żeby to trochę tych frakcji było. O, coś takiego. Mielona kukurydza jest super na karpie. Jeszcze troszkę może. Dobra. Co prawda nastawiam się na leszcze, ale jakby się tu w okolicy jakieś karpie pojawiły, to na pewno kukurydza im nie zaszkodzi. A na karpiach najbardziej może się przydać. Chociaż mógłbym tak naprawdę dać ją też na leszcze, bo leszcze też za nią przepadają. Nie wiem czy tutaj, ale są łowiska, gdzie to super działa. Także też warto kombinować, próbować. Ale jeżeli są pojedyncze leszczyki, to obawiam się, że to może być troszkę dla nich za grubo. No chyba, że nagle się okaże, że będą żerować. W co wątpię. Mam jeszcze drugą puszkę w razie czego. To najlepiej od razu umyć, bo to później jest ciężkie do domycia. O, takim koszykiem dzisiaj będziemy łowić. Mały window, 30-gramowy. To będzie super lecieć i
Będziemy mało dawać tutaj zanęty, mało dawać robaczków, skromnie, tak bardzo zachowawczo. Odnośnie zanęty mam tutaj ze sobą dosłownie tyle. Nie wiem, ile ta kuweta ma pojemności. Z 3 litry? No to powiedzmy, że 3 litry zanęty. To jest Wonder Black i trochę zanęty Selective. Zanęta taka dosyć sucha. Bardzo podobnie łowiłem w zeszłym roku, natomiast tam miałem samego Wonder Blacka. A dzisiaj dałem troszkę Selectiva bardziej pod tym kątem, że no dużo ludzi już łowi na tego Wonder Blacka, po prostu chce się wyróżniać i stosować jakieś dodatki. I tak jak tutaj czasami Brasema, czasami Selectiva klubowego albo jakieś inne dziwne zanęty, ale to po prostu chodzi tylko o urozmaicenie, żeby tam był jakiś akcent inny aromatu. Nie? To w przypadku tej mieszanki to jest karmel i tyle. A mam jeszcze ze sobą bardzo tak profilaktycznie samą ziemię torfową. Jeżeli by naprawdę bardzo słabo mi szło, to po prostu przenęcę się i na samą ziemię torfową. Zacznę od zanęty, ale dam później ewentualnie w inne miejsce ziemię torfową z jokersem. To tak naprawdę, gdyby rzeczywiście było słabo, to tak profilaktycznie wolałem tą ziemię przygotować, żeby ją mieć po prostu w zapasie. A sama ziemia bez gliny, ponieważ jest tutaj ciemne dno, więc to będzie już takie naprawdę bardzo ultra delikatne nęcenie, więc lekka ziemia, jokers, ciemne wszystko, tak żeby to było jak najbardziej dla ryb neutralne. No, także jak już zachowawczo, to już na maksa. Bez gliny, tylko sama ziemia. I tyle tak naprawdę. Myślę, że dzisiaj będziemy nęcić przede wszystkim jokersem. W śladowej ilości jakiejś pinki, bardzo tak skromnie. O ile gdyby tutaj było dużo drobnicy, typu jakieś krąpie, płotki, to na pewno można by dawać więcej pinki. Natomiast jeżeli to będą głównie leszcze i to w dodatku bardzo pojedyncze, to też nie można im za dużo nasypać na głowę, czy tam na dno za dużo jokersa, ponieważ one będą wtedy bardzo grymaść, jak chodzi o przynętę haczykową. A chodzi mi o to, żeby być skutecznym i złowić ich jak najwięcej, a nie mieść je tylko w łowisku, a ich nie wyciągać. Dlatego dzisiaj będzie takie nęcenie bardzo zachowawcze, chociaż w moim stylu. 5 koszyków na starcie i czekałem po prostu, zobaczyłem, co się będzie działo. Jeżeli będzie dużo, no to wtedy będziemy dokładać więcej, jeżeli będzie ich mało, to będziemy łowić bardzo skromnie, bardzo zachowawczo. No fajne zawody, myślę, że to będzie super łowienie. Na pewno nie będzie łatwe, będzie bardzo wymagające i dlatego też z przyjemnością tutaj dzisiaj przyjechałem. Ja jestem takim trochę dziwnym typem zawodnika, bo ja bardzo lubię, kiedy jest mało ryb. I najlepiej się czuję na łowiskach, kiedy trzeba tą rybę troszkę wydłubać, troszkę gdzieś się napracować, żeby ją złowić. Nie lubię zawodów, gdzie wszyscy łowią i decyduje o tym kwestia godziny, czy masz ryby, czy nie. Tutaj jednak całe 4 godziny, 5 godzin może się wydarzyć wszystko. Mogę łowić ryby cały czas, a mogę ich w ogóle nie łowić. Także to jest dla mnie takie bardzo ciekawe. No, ogólnie do zawodów okręgowych podchodzę na totalnym luzie. Lubię tu przyjeżdżać, bo jest fajna konkurencja, fajny trening. Naprawdę można dużo się nauczyć. W zasadzie za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na okręg, to próbuję czegoś nowego. Z wyjątkiem może dzisiejszego dnia, z wyjątkiem paru zawodów, ale zawsze tutaj staram się przełamywać pewne schematy, które później pozwalają mi lepiej punktować na zawodach typu Grand Prix Polski, czy jakichś zawodach komercyjnych, gdzie faktycznie jest coś dobrego do wygrania. Tutaj jednak cały czas poszukuję jakichś nowych rozwiązań i gdyby nie zawody okręgowe, to myślę, że byłbym bardzo daleko w tyle, bo tu naprawdę wiele schematów przełamałem, co zaprocentowało w przyszłości. W takim skromnym nęceniu po prostu rzucam, czekam
Zwykle sobie jeszcze włączam stoper, żeby wiedzieć, kiedy minie te 10 minut, ale zapomniałem. Do łowienia włączymy. W sumie to tak nęcę. Tyle Jokersa. Do koszyka to wkładam po prostu i koszyk blokuje zanętą. Podam takich koszyków 5, około 4. Widzę, że dużo osób nęci jakimiś szklankami. I dużo osób nęci też krótką linię. Ja z tego zrezygnowałem, bo no, nie wierzę w to po prostu. No i można wyjąć. I na 100% wszystko wyszło teraz z koszyka. Trudno będzie o precyzję, bo wiatr będzie w plecy i będzie raz wiało troszkę bardziej w lewo, raz troszkę w prawo. No cóż. Trzeba sobie radzić. Jokers. A dam im może trochę pinek. W międzyczasie jak koszyk się tam uwalnia, na drugiej wędce mam już uzbrojony przypon. Haczyk 16, 601 z hydry. Przypon 009, Feder guma. Klasyczny zestaw na leszcze. Nie powinno się plątać, mamy wiatr w plecy. W razie czego mam jeszcze w torbie, co prawda, wędkę na skrętce, ale tutaj myślę, że guma będzie lepsza. Ile czasu zostało? Rozbranie z opadu. Też mało. Po godzinie weszły ryby.
jak to działa. Super, tylko trzeba wcinać te ryby, bo one tak niemrawo pobierają. Kurde, spadł. Ajajajajaj. A ten ładny. Ten jest serio ładny. No, całkiem ukazały. Jak na to łowisko. Z kilo ma. To już ładna ryba. Pięknie. To już ładny, nie? Jak na tą wodę. No. Ten mniejszy, ale zawsze ryba. To karaś, ale jaja. Karasia się tu nie spodziewałem.
Kurde. Musisz uważać. No w porządku. Dokarasz. Nawet po holu bym nie stwierdził, że to karaś. Byłem przekonany, że to będzie fajny leszcz. To jakiś naprawdę mały. Ale mały. Na razie jest super, 12 leszczy, a łowimy dopiero niespełna 1,5 godziny. Jednak łowienie nie jest takie trudne, jak podejrzewałem. Teraz trochę nie trafiłem. Kurczę, ten wiatr się zmienia cały czas. A ta precyzja jest bardzo kluczowa. Ale poczekam. Nic nie zmienia tak naprawdę. Tak jak zacząłem znęcić na starcie, czyli tyle jokerca, ile widzieliście, tyle samo teraz wkładam do koszyka podczas łowienia. Także nęcę dosyć skromnie. Nie daję pinek, nie daję białych robaków. Nic na razie nie można zmieniać, bo wszystko działa. Wszystko jest ok. Robimy sobie teraz przerwę od nagrywania i później znowu będziemy coś opowiadać. No teraz mamy taki dosyć ciekawy etap łowienia, bo tak naprawdę 1,5 godziny łowiłem fajnie. Później nastąpiła taka mała pauza, znowu zacząłem łowić i teraz jest totalna kicha. Totalnie się łowienie wykrzaczyło. I tak się zastanawiam właśnie, co by tu można było wykombinować. Zmniejszyłem haczyk z myślą, że może mniejsza przynęta, ale chyba zaraz wrócę i spróbuję właśnie przeciwnie, czyli bardzo dużą przynętę. Ale ja mam wrażenie, że tam nie ma ryb w łowisku i to mnie trochę martwi. I jeżeli nie będę miał ryby, to się skrócę. Bo widzę, że sąsiad tam bliżej troszkę łowi i coś tam odławia, więc może trzeba trochę bliżej. Ale na razie tak klękło to tempo, chociaż i tak generalnie szału nie ma z rybami, ale fajnie by było coś łowić. Dobra. Zaczynamy znowu łowić.
Albo duża, albo podczepiona, ale raczej podczepiona jest. Czyli widzisz, są tam, ale one nie chcą. Obżarte. Raczej podczepiony. Wiesz, gdzie on jest? Na tamtym stanowisku. Ale jaja. Dam mu odpłynąć. O, pomogło. No to kara, dlatego taki. No ładny karaś. To już mi Szymanowice mi się przypomniały. Tam też tak szły do boków. O Jezus. Spadł. Ale zmieniłem na buleta. Zmieniłem koszyk na buleta, żeby zrobić chmurę. I szybko nastąpiło branie. Tylko mały leszczyk to był, bardzo mały. Najmniejszy dzisiaj jaki był. No ale spadł i tak. Zmieniłem na buleta, żeby zanęta z niego wypadła w czasie, kiedy dotknie wody. Bo w taki sposób właśnie działa bulet, że kiedy wkładam do niego zanętę, to ona musi z niego wypaść, kiedy akurat w tym wypadku musi dotknąć tylko tafliwoł, dlatego bardzo lekko to ubijam. Bardzo lekko. Dosłownie tak, aby. O, coś takiego. Ten joker ma sobie spać naturalnie i ściągnąć ryby w łowisko. Tylko to ma tą wadę, że mogą do tego przyjść po prostu małe ryby. No i rzeczywiście była mała ryba. Ale jeśli tylko nie są to niewymiarowe wzdręgi, to nie ma z tym problemu. Więc kolejne 40 minut bez ryby. Czas chyba podejmować jakieś takie drastyczniejsze decyzje. Mam wrażenie, że tam jest przenęcone, ale aż mi się w to nie chce wierzyć, kurczę, i tak dużo w sumie nie podałem tego jokersa. Zużyłem z 200 ml. I tak się waham, co zrobić. Przez chwilę łowiłem na samą ziemię, natomiast w tym samym miejscu i tak zastanawiam się, czy się nie przeklipować gdzieś dalej, albo właśnie bliżej. Ale jeszcze zanim to zrobię, to spróbuję dawać więcej tych białych robaków, bo po nich złowiłem karasia i
Może to jest jakaś metoda na to, żeby coś tu jeszcze dzisiaj złowić. Wszystkim generalnie siadło. Także z tego, co mi tutaj, jaki tu mam wywiad, no to mam najwięcej ryb. Później tam 10-13 sztuk, także chyba już nie kombinuję tą ostatnią godzinę, w zasadzie pół godziny, tylko już rzucam i czekam. Wrzuciłem się tylko 5 metrów za pole nęcenia, nawet chyba nie jest 3 metry za pole nęcenia, żeby tam może dołapać jakieś ryby, które będą przypływać do środka, ale no ciężko już jest. Po prostu będę czekał i tyle. Nie będę już nic za bardzo zmieniał. Ciężko jest. Początek był fajny, rano super ryby żerowały, ale im wyżej wyszło słońce, tym coraz gorzej. Warto było czekać. Ale nieduży. Też, żeby zwrócić większą uwagę, to dołożyłem też białego robaka. Może to był dobry pomysł. Taka ciekawostka jeszcze, kiedy już poluję na pojedyncze ostatnie ryby i odkładam wędkę tutaj, no to napinam mocno szczytówkę, żeby ryba się sama zacięła. Jeżeli by była lekko napięta, to wtedy prawdopodobnie bym ryby nie zaciął, bo no, haczyk by się lekko tam nie wbił jej w pyszczek, a tak ona się lekko podpina i jest łatwiej. Można się trochę spóźnić z zacięciem. Dosłownie chwilę po tym zabrało mi wędkę. To już było mocne branie. No, ten fajny. Uwielbiam ten zbiornik. No. 22. Ale to wysunięcie się dalej chyba coś pomogło. Tam mogło być po prostu za dużo już nagromadzone. I ryby co prawda wchodziły, ale nie lokalizowały mojej przynęty. Szok. Ale broń atomowa. No one się same zacinają wtedy, jak ta wędka leży.
Aha, a ja już wyciągłem. Dobra, idę. 9. Może być, no. Wiemy to profesjonalnie. Tak. O, ale masz nosa. 9090. Ja bym tak tylko pokazał. No tak może, a nie tak. Dziękuję. Dączego do obrazka. Proszę? Dączego do obrazka. Co do obrazka. Autograf. Bogusław podała. O, spoko. Powinna być jedynka. Fajne łowienie. Ale myślałem, że będzie dużo gorzej z tymi rybami. A tu jednak okazało się, że ten początek był fajny. Dużo ryb było na początku. Spodziewałem się, że dopiero po godzinie coś wejdzie. A jednak pół godziny wystarczyło. Nawet myślę, że one wcześniej były, tylko tam nie zaciąłem kilku brań. No ale fajnie. Fajnie, troszkę przenęciłem je. Myślę, mi się wydaje, że trochę je przenęciłem i ta decyzja z odejściem za pole nęcenia dała mi jeszcze kilka ryb, ale mogłem to zrobić wcześniej, co najmniej 2 godziny wcześniej i myślę, że bym złowił jeszcze z 5 ryb co najmniej. No ale i tak jest dobrze, jest. Myślę, że będzie jedynka, tak szacuję. Chociaż to nie jest oczywiście pewne, ale no tak po tym, co tutaj wiemy, no to raczej powinno być super. Pierwsze miejsce w dzisiejszych zawodach Marcin Kurzepa. Brawo, Bytum. Wyniki wszyscy widzieli, także... Drugie miejsce indywidualnie Kamil Ciołek, Racibórz Miasto. Trzecie miejsce Mariusz Nowak, Sosnowiec Miasto. O proszę, możesz mi napisać. Ma Federer.